powstaniem tej płyty wiąże się taka historia, że nie było nas trochę lat. Od 2007 roku, akurat dzisiaj mija prawie 6 lat od czasu, kiedy pożegnaliśmy się ostatnim koncertem i mieliśmy dosyć siebie, mieliśmy dosyć muzy 04 i tyle. Natomiast gdzieś w okolicach 2011 roku, końcówki, jakoś tak coś przyszło mi do głowy, żeby jednak parę riffów zagrać i żeby je jakoś zarejestrować. No i wziąłem tą gitarę, zacząłem grać, oczywiście zaraz możliwości, komputery i tak dalej. Wpiąłem w komputer, grałem riffy. I pierwsze co zrobiłem, jak już to grałem, zadzwoniłem do kolegów członków, że mam pomysł i co wy na to? No, robimy. No i tak to się dzieło, stąd to się wzięło i postanowiliśmy to zrobić pod nazwą 004, no, dlaczego nie? Zaczęliśmy tradycyjnie od nagrywania gitarów i basu. Po zarejestrowaniu śladów wzięliśmy je do naszych domowych studiów. Dobrze odmieniam. Chyba. I zaczęliśmy pracować na własną rękę. Każdy zajął się konkretnie swoją działką, czyli ja dogrywkami, gitarami, siwe wokale, swoje gitary. Kiedy byliśmy gotowi, weszliśmy do studia Spars po Buchwale. Pod okiem Jurka Czeluśniaka nagraliśmy gitary. No i później chwilę potrwało, zanim zaczęliśmy miksy. Później były jeszcze po drodze dogrywki, dogrywanie.
No i później po zakończeniu całej sesji wzięliśmy cały materiał i ścięliśmy wspólnie taki wstępny miks, co, gdzie, jak głośno i tak dalej. Tak wyglądała praca w studiu. Płyta wygląda w ten sposób. Jest okrągła w środku. W środku jest. Przy tej płycie w ogóle mieliśmy taką fanaberię, że chcieliśmy wszystko robić sami. Więc zarówno za produkcję materiału audio dzieliliśmy się z Gregiem we dwójkę, a także cała elektronika i oprawa graficzna tej płyty też wyszła spod naszych rąk, począwszy od zdjęć, które wchodziły w skład które weszły w skład tej okładki, poprzez całą obróbkę i tak dalej. To zdjęcie frontowe pochodzi w ogóle z Potsdamu, z Niemiec. To jest Turcja. W Niemczech. I tam był taki stragan z takimi bardzo wysublimowanymi rzeczami. I taki napis też tam był. Zrobiliśmy zdjęcie, znaczy ja zrobiłem zdjęcie i tak już zostało. No. Takie ptaszki, wiatraczki. A okładkę robił Wagi. Mieliśmy sesję i również weszły do fotki do tej okładki i na książeczkę również. To jest tak trochę to wszystko takie popieprzone na tej okładce, ale to się akurat musiało zgrywać z tytułem tej płyty The Biggest Mindfuck Ever. To jest jakby myśl przewodnia w ogóle tego wszystkiego, Biggest Mindfuck Ever, czyli to, co się działo w moim życiu przez ostatnich kilka lat. To obrazują teksty, to obrazuje tytuł płyty i taka też jest muza. Trochę od lewa do prawa, trochę pokręcona, no mocno pokręcona, ale ciekawa. Chyba najbardziej dojrzały nasz album. Praca w studiu tak fanaberyjnie zaczęła się od nagrywania garów w sumie. Dziwnie, tak nietypowo. Dokładnie. Zupełnie stwierdziliśmy, że pójdziemy pod prąd, zimny jak nikt wcześniej, nagramy pierwsze gary. I bas, całą sesję. Tak, to było rewolucyjne podejście do muzyki. Tak, no przy akurat nagrywaniu tego albumu miałem zatrudnienie na część etatu, więc byłem zaangażowany do nagrania 4 numerów, resztę zrobił Buckethead, potem do tego było już mniej fanaberyjnie dogrywane wszystko inne. I potem zaczęła się zabawa, jakby drugi etap taki już, który kosztował nas trochę nerwów, trochę twórczości. I to były miksy, przy których działo się chyba trochę więcej niż przy nagrywaniu wcześniej, czy albumu 004, przy których nigdy nie uczestniczyłem, ja akurat, czy w ogóle w jakichkolwiek pracach, w których akurat uczestniczyłem. Zazwyczaj nie mieliśmy wcześniej do czynienia z taką ilością rzeczy komputerowych, elektronicznych itd. Więc No było to coś materiału, zupełnie nowego. bo w sumie powstało 14 utworów, a do tej pory to było krótsze także. Tak, no była praca na o wiele większym spektrum materiału, no i też zupełnie innym podejściu do poszczególnych numerów. Trzeba było mieć trochę patrzenie na to, jak różne są te numery, jak inaczej trzeba podejść do numeru pierwszego, jak inaczej trzeba podejść do numeru drugiego, więc było to wyzwanie i była to fajna zabawa w studiu, na pewno nowe doświadczenie, które mam nadzieję, że oceniając końcowy produkt jakoś przybrnęliśmy z, wydaje mi się, sukcesem. Somewhere in morning sunrise, somewhere 6 a.m. She sat on the rainbow, and then she called my name, and she was like a goddess.
A tak mówiłem wcześniej, że tutaj była zupełnie inna filozofia. Wzięliśmy to w swoje ręce, zupełnie. Produkcyjnie. I to my podejmowaliśmy decyzję, co jak będzie wyglądać, w jaki sposób. I nawet będąc w studiu, rejestrowaliśmy rzeczy, które już były przygotowane wcześniej w domowych studiach. A przy miksie i przy produkcji całego materiału no, mieliśmy decydujący głos. Oczywiście tutaj chapeau bas i jakby duże zasługi Jacka Mołdochowskiego przy miksie, dzięki czemu ten materiał ma parametry i gada naprawdę zawodowo. Natomiast tak jak mówię, kompozycyjnie oraz produkcyjnie to wszystko było w naszych rękach. Z tego tym bardziej jesteśmy zadowoleni, tym bardziej jakby to jest nasze, tym bardziej to czujemy. No tutaj też jakby odstąpiliśmy od tradycji naszej, czyli pojawiło się dosyć dużo gości. Może zaczniemy od sekcji, czyli na basie zagrał Michał Ziomo z zespołu Maria Celeste. Pojawił się Heniek z Aguri Montatori. Pojawił się również... Ja się pojawiłem jako gość. Ty się pojawisz sam jako gość. Wtedy byłeś jako gość. Wtedy byłem pełnoprawnym członkiem zespołu. No, to trzeba powiedzieć o... Solówkę zagrał Grześ z Kremastera. Zwany Kiwi. Jacek Mołdochowski też się udzielał wokalnie w jednym z utworów. No oczywiście ścieżki Badheada, który też wyszło na to, że jest gościem na tej płycie. Tak, Monter też część utworów na basie dobrał, także no dużo osób udział. Znaczy, ciężko znaleźć dwa kawałki, w których ten sam zestaw występuje. Tak. Generalnie na początku to było traktowane jako projekt, to nie był jako zespół, skład stały, to mieli po prostu dochodzić nasi znajomi ludzie, z którymi kiedyś graliśmy lub ewentualnie z którymi chcielibyśmy zagrać. No i tak to wyglądało właśnie. To jest w ogóle fajne moim zdaniem na tym albumie, to jest właśnie to, że poza tym, że ten materiał jest różnorodny, to jeszcze w każdym numerze słychać to, że występują, to co Syna powiedział, występują różni goście, różni ludzie i każdy dokłada swoją cegiełkę do tego i przez to jest kolejny aspekt właśnie tego mindfucka, który wychodzi na końcu. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Wcześniej nie było raczej 004 chociażby tak dużej różnorodności, dlatego też jednak dało się wyczuć, że cały czas była ta sama grupa muzyków. Na pewno bardzo dużo prowadza do albumu, jeżeli występuje tak duża ilość ludzi, tak duża ilość ludzi jest zaangażowana w to. I uważam, że jest to coś bardzo, bardzo ciekawego. To można posłuchać efektu. No i to słychać. No też fajnie, że to się udało jakoś spiąć, nie? W całość. To jest wspólny mianownik tego wszystkiego. I ta płyta wszyscy ma tak wiele atutów. Oczywiście zapraszamy do zapoznania się z płytą The Biggest Mindfuck Ever. Można płytę nabyć, można jej posłuchać. W ramach odpowiedzi, jak się tutaj otworzy, tam jest taki krążek. Ten krążek można włożyć do odtwarzacza, nie kasetowego, nie szpulowego, do odtwarzacza CD. Wtedy leci bardzo fajna muza. Polecam włożyć stroną nienadrukowaną, Kolorową na górę. tak, kolorową na górę, wtedy muzyka jest lepsza. W czasie można poczytać tekst, wszystko ładnie wydane, ilustrowane. Tak, także ogólnie myślę, że możemy polecić. Z czystym sumieniem. Znaczy ja nie mam sumienia, ale też polecam. Krótko.